Czy da się samodzielnie wyjść z portu? Czy jachtem można polecieć, płynąc? Czy da się dobrze wspominać chorobę morską? Czy można zacumować przy Delos? Czy zawsze łatwo podnieść kotwicę? I gdzie są te podwodne skały? Tak płyniemy. Więc na Naxos zrobiła się piękna pogoda, niekoniecznie żeglarska, ale jest praktycznie bezwiecznie, słonecznie, bezchmurnie. Woda wygląda mniej więcej tak. Jest, no tak dość wcześnie, może nie tak bardzo 7, więc ponieważ załoga śpi, gadaliśmy do późna w nocy, jedliśmy pyszne sery z Naxos, no i wyjdę sam. Więc plan jest taki, odejścia, jest silnik już włączony, ja zrzucę jedną cumę, pójdę na dziób, zrzucić mooring, no i wrócę. Będę oczywiście uważał na śrubę, bo gdy są mooringi, no to trzeba strasznie uważać, żeby taka linka od mooringu nie wplątała się w śrubę. No, to jest ważna rzecz. No dobra, to do dzieła. To jedna cuma na pokładzie, druga nam trzyma. Idę na dziób. No i oto nasz mooring tutaj. Dobrze. Patrzymy, czy zatonął. Ważne, żeby zatonął, zanim się ruszy. No, przez tą śrubę. Już 2 razy nam się zdarzyło. Jakby nie jest przyjemna sprawa, jak się wkręci. No i teraz muszę dać troszkę do przodu, żeby jacht nam nie uderzył w keję. No i możemy teraz wciągnąć, no muszę odłożyć kamerę. No i git. I jedziemy do przodu. Bardzo ładna pogoda. Wystarczy skręcić i wypływamy. Powolutku, nigdzie się nie śpieszymy, prawda? W porcie trzeba uważać. A przed nami jakiś rybak. Trzeba mu zrobić miejsce. Proszę, jaka odmiana, co? Aksamitna woda za mną. A tak wiało. A takie fale były. Na morzu to się wszystko zmienia. No i trochę wypatruję delfinów. Może będą. No to teraz jest lustrzana woda, więc łatwo wypatrzeć. Delfiny nie reagują na kici, taś, ani basia. Delfiny niby ssaki, a stają okoniem. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. Tafla gładka,
wczoraj były fale, że się, jakby to powiedzieć, elegancko chorowało. No, dzisiaj z kolei nie ma wiatru w ogóle. Tak źle i tak niedobrze, nie dogodzisz człowiekowi. Chociaż nie. Fajnie, że tu jesteśmy. No ludzie są niesamowici. Tamten katamaran trochę się oddalił, jechał z naszej lewej strony, no byliśmy z jego prawej strony i był kurs kolizyjny. Oczywiście facet nic nie zrobił. Musiałem w ostatniej chwili zmienić kurs, żeby no po prostu uniknąć zdarzenia. Co za łobuz, no. Ludzie. Choroba morska polega na tym, że zmysły otrzymują sprzeczne informacje. Dlatego najlepiej jest patrzeć na horyzont, tak, żeby tę sprzeczność zniwelować i żeby wzrok widział, żeby oczy widziały, co się dzieje i jakoś tak z błędnikiem to współgrało, tak? Nie wiem, czy... No tak, no mniej więcej o to chodzi. Ja często kładę się, zamykam oczy, to mi pomaga. Jest mnóstwo różnych teorii, jak sobie pomagać. Mówi się o imbirze. Nie wiem, może są takie specjalne bransoletki uciskowe. Działają na zasadzie akupresury. Nie wiem, może komuś to pomaga. Znaczy, co mogę powiedzieć, nie próbowałam, ale jakoś nie dowierzam. No oczywiście można brać Aviomarin, no ale tabletki zawsze tak człowieka trochę ogłupiają. Trzeba może po prostu przetrwać. No najważniejsze to nie wychodzić z kokpitu, znaczy nie schodzić na dół, bo tam jest zawsze gorzej. Więc siedzieć w kokpicie, patrzeć na horyzont albo położyć się z zamkniętymi oczami, no i dać sobie czas. Ale po burzy zawsze jest proszę. Więc bądźmy zawsze dobrej myśli. Po drodze zatrzymujemy się przy wyspie Delos, tuż obok słynnej Mykonos. Właśnie z Mykonos przypływają na Delos łodzie z turystami. Stajemy przy Delos na kotwicy i rzuciliśmy kotwicę. Tomek się pytał, skąd wiemy, że nie płyniemy do tyłu, że dobrze kotwica chwyciła. No więc po prostu, to jest bardzo proste. Ja mam wsteczny, obroty są 2000, czyli dość sporo i widzimy, że stoimy w miejscu. Najłatwiej to można sprawdzić w taki sposób, że sobie obrać jakiś punkt na jachcie, obrać jakiś punkt na brzegu, no i patrzymy, no, czy się wtedy w siebie nie przesuwają, tak? Gdyby się przesuwały, to znaczy, że jedziemy do tyłu, a stoją, więc tak stoimy. Wyspa Delos to jedno z bardziej niezwykłych miejsc w Grecji. Tutejsze stanowisko archeologiczne wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Delos to wyspa muzeum. Przepiękne pozostałości miasta, świątyń, teatru, portu, a także zachwycające opowieści o bogach greckich, o miłości, zdradzie, zazdrości i przyjaźni. Na Delos można dotrzeć jachtem albo łodzią wycieczkową z pobliskiej Mykonos.
Jachty mogą stawać na kotwicy. Pontony i licencjonowane łodzie przybijają w jednym miejscu wyspy, przy budce biletowej. Podchodzenie do brzegu w innym miejscu wyspy jest zabronione. Zacumowaliśmy przy wyspie Delos. No teraz jesteśmy bezpieczni, bo wyspa już nie pływa tak jak kiedyś. No i nie wpadnie na nas. Bo w czasach bogów greckich Delos pływała swobodnie po powierzchni. Została przymocowana do dna dopiero przez Posejdona dla kochanki Zeusa. Panowie się wspierali w sprawach miłosnych. Posejdon był skrzydłowym Zeusa. W klubie podchodził do dziewczyny i mówił: cześć, znasz mojego brata Zeusa? Jest boski. No więc Leto zaszła w ciążę z Zeusem, a wściekła Hera uwzięła się na dziewczę. W końcu udało się pannę ukryć przed Herą na wyspie Delos. A Posejdon, skrzydłowy Zeusa, posadził wyspę na diamentowych kolumnach. No i Leto tutaj urodziła bliźniaki, Apollina i Artemidę. Tym sposobem wyspa stała się święta. Ruszamy dalej. Jesteśmy koło Delos i ruszamy dalej. Tomek będzie podnosił kotwicę, Agnieszka przy sterze. To co, Agnieszka? Jedziemy? Do góry. Złapaliśmy. To weź w dół trochę. Płyniemy do zatoczki sobie zjeść obiad i oczywiście zawsze trzeba patrzeć na locję, zawsze trzeba patrzeć na mapy. Tutaj są w tej zatoczce dwie skały. Jedna jest oznaczona żółtą boją, a druga jest oznaczona takim słupkiem. No i ponieważ przeczytaliśmy o tym w locji, no to wiemy, że trzeba na nie uważać i że trzeba wpłynąć między nimi. Nie widzimy tutaj bardzo dobrze. Pewnie w nocy one nie są widoczne, no ale w dzień nie mamy z tym problemu. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.